Warszawa Wschodnia jest jedną z największych stacji kolejowych w Polsce. Na Warszawie Wschodniej kumuluje się ruch z kierunków Gdańsk, Białystok, Siedlce oraz Lublin. Warszawa Wschodnia wraz z warszawskimi liniami średnicowymi i stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna są sercem polskiego systemu kolejowego. Modernizacja linii średnicowej będzie możliwa jedynie po zakończeniu modernizacji Warszawy Zachodniej i przygotowaniu Warszawy Wschodniej. Dziś przez Wschodnią przejeżdża 470 pociągów w dobie, a na samej stacji wsiada i wysiada ponad 37 tysięcy pasażerów. Otoczenie samej stacji w przyszłości będzie podlegać intensywnym zmianom. Obecnie zlecone zostały prace projektowe dla tunelu w ciągu planowanej trasy tysiąclecia od ulicy Grochowskiej do ulicy Kijowskiej, w której docelowo powstanie linia tramwajowa oraz rozbudowany zostanie układ drogowy. Po południowej stronie stacji powstanie dalekobieżny dworzec autobusowy skomunikowany z tramwajem i peronami stacji Warszawa Wschodnia. Przed dworcem, pod ulicą Kijowską, powstać ma trzecia, zielona linia metra, łącząca Warszawę Stadion z Gocławiem i z południowymi dzielnicami Warszawy. Ponadto w planach przewiduje się budowę trasy świętokrzyskiej, która zmieni przebieg ulicy Kijowskiej. Zaproponowano budowę tunelu pod placem dworcowym w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym i mieszkańcom. Przestrzeń ta będzie wygodna do przesiadek z pociągu na tramwaj i autobusy miejskie. Pomyślano również o dojeździe transportem indywidualnym i taksówkami. W ramach prac projektowych dokonano uzgodnień z kluczowymi interesariuszami, władzami miasta stołecznego Warszawy, w tym ZDM, ZTM oraz tramwajami warszawskimi, a także z zarządcą infrastruktury PKP SA i PKP PLK. Celem projektu Warszawy Wschód jest wytworzenie spójnego, jednolitego węzła przesiadkowego. Kluczowymi obszarami interwencji są dworzec kolejowy i jego otoczenie, place przeddworcowe, układ uliczny i poprawa skomunikowania z metrem, tramwajami i autobusami. Przebudowany zostanie plac przeddworcowy od strony ulicy Kijowskiej. Ulica Skaryszewska zostanie przekształcona w deptak łączący stację metra Stadion Narodowy z dworcem wschodnim. Obecne skrzyżowanie ulicy Grochowskiej z Aleją Zieleniecką zostanie istotnie przebudowane. Fragment Błoni przy dworcu Warszawa Stadion zostanie przekształcony w wielopoziomowy plac miejski, który pozwoli na swobodny dostęp do metra Stadion Narodowy i Parku Skaryszewskiego. Przewidziano wpięcie nowo budowanej trasy tysiąclecia z tramwajem w ulicę Kijowską w poziomie 0 w formie skrzyżowania. Pod skrzyżowaniem oraz pod placem dworcowym od strony ulicy Kijowskiej przewidziano tunel. Jest to rozwiązanie podobne do tunelu w ciągu Wisłostrady, pozwalające na odzyskanie przestrzeni dla pieszych, transportu zbiorowego oraz zieleni. Pod placem przeddworcowym znajdować się będą dojścia do trzeciej linii metra. Ważną zmianą jest przesunięcie tramwaju pod budynek dworca, ułatwiające przesiadki kolej-tramwaj. W ramach analiz sprawdzono warunki ruchu w części dworca kolejowego po wpięciu w układ zielonej linii metra M3. Dla skrzyżowania ulic Kijowskiej z Targową proponowany jest nowy przebieg. Proponuje się przeniesienie skrzyżowania na przedłużeniu ulicy Sokolej. Jednocześnie zakłada się pozostawienie układu tramwajowego w starym przebiegu ulicy Kijowskiej i nadanie mu priorytetu. Proponuje się uproszczenie układu drogowego przy Teatrze Powszechnym poprzez stworzenie jednego skrzyżowania i ograniczenie ruchu samochodów osobowych na odcinku ulicy Targowej do wiaduktu kolejowego. Rozwiązanie to poprawia czytelność układu i pozwala na wytworzenie nowego placu miejskiego. W ulicy Grochowskiej wytworzone zostanie nowe skrzyżowanie. Po wybudowaniu odcinka trasy tysiąclecia, skrzyżowanie to ma na celu umożliwienie wjazdu pojazdom szynowym na trasę tysiąclecia w stronę dworca Warszawa Wschodnia. Ruch pojazdów indywidualnych w trasie tysiąclecia rozpoczynać się będzie od ulicy Żupniczej.
Dla całego dworca proponowane jest zadaszenie peronów oraz torowiska. Szerokości peronów, schodów i wind zostały sprawdzone w środowisku symulacyjnym w celu zapewnienia odpowiednich poziomów swobody ruchu. Symulacje przeprowadzono dla całego obiektu, obejmującego również przejścia podziemne. Układ drogowy nowego autobusowego dworca jest wynikiem analizy i prognozy przyszłego ruchu autobusów. Zakłada się przeniesienie części odjazdów i przyjazdów spod Pałacu Kultury i Nauki na nowy dworzec autobusowy przy Dworcu Wschodnim. Lokalizacja dworca autobusowego zapewnia dogodne przesiadki na tramwaj przez przystanek w tunelu, przesiadki na kolej, autobusy podmiejskie i metro. Autobusy podmiejskie zatrzymywać się będą przy placu dworcowym od strony ulicy Lubelskiej. Przystanki zlokalizowane będą przy samym przejściu podziemnym, pod peronami kolejowymi. Cały układ wraz z proponowaną zabudową zaprezentowany został na wizualizacjach architektonicznych. W wariancie trzecim zaproponowano przykrycie całego układu torowego stacji wraz z głowicami stacyjnymi, płytą przeznaczoną na zieleń i rekreację. Płyta przylegałaby do budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii, tworząc jej pierzeję. Tereny te posiadałyby funkcję rekreacyjną i podnosiłyby jakość otoczenia dworca. We wszystkich wariantach przewidziano gęstą sieć dróg rowerowych. Na szczególną uwagę zasługuje droga przeprowadzona na poziomie +1, rozpoczynająca się przy metrze Stadion i schodząca do poziomu 0 po wschodniej stronie trasy Tysiąclecia. Przedstawiona koncepcja jest kierunkiem rozwoju dla dworca i jego otoczenia, a jego ostateczna realizacja zależy od działań wszystkich interesariuszy.